Cześć, tu Seba, a dziś chciałbym Was zaprosić na nagranie z tego, jak wykonałem dymogenerator i tą małą wędzarnię przenośną, oczywiście elektryczną. Hej, pewnie już się domyśliliście, z czego wykonałem dymogenerator, generator dymu. Tak, jest to obudowa od szczotki WC oraz nierdzewnej słomki. Wszystkie elementy są wykonane z nierdzewki. Tutaj jeszcze nawet uchwyt wykorzystałem od szczotki, wydubałem ten plasticzek i się świetnie nada jako rurka do wpuszczania dymu. Tu ustalam wysokość, to jest około 6 cm, na tej wysokości będzie rurka dymu oraz pozostałe otwory do żaru oraz otwór, w którym wpuszczę rurkę, a właściwie słomkę nierdzewną, którą będę podawał powietrze, żeby generować dym. Wszystkie otwory wykonuję najpierw małym wiertełkiem, nawiercam, a potem wiertłem stopniowym. Wszystkie otwory powinny być na mniej więcej tej samej wysokości. W uchwycie, czyli w tej rurce, w której będzie puszczany dym, musimy kawałek odciąć, tak żeby nam zrębka nie zasypywała rurki, a jednocześnie miała dostęp do żaru. Zrobiłem to drymelem. Bardzo szybko w miarę się udało to wyciąć. Jak widzicie, taki element należy odciąć. No i na koniec możemy już zmontować całość, nasypać zrębki. Tu widzicie pompkę akwariową, to jakaś tania pompka za 30 zł chyba, tak mi się wydaje. Więc generalnie taki dymogenerator, 20 zł kosztowała mnie ta tuba, plus słomka chyba kilka złotych. No i miałem też jakiś starą pompkę akwariową, którą wykorzystałem. Więc właściwie za 20 parę złotych sobie zmontowałem dymogenerator. Jeszcze fajnie, bo pokrywka fajnie pasuje, jeszcze sobie na koniec uchwycik zamocowałem, więc cały komplecik właściwie wykonany z tej tuby od szczotki WC. I widzicie, jak to fajnie teraz działa, generuje ładnie dym. Wszystko jest wykonane, tak jak wspomniałem, z nierdzewki, więc nie powinno być żadnego problemu. Teraz przechodzę do budowy wędzarni, w sumie mini wędzarni elektrycznej. Z kantówki pociąłem na 4 równe części po pół metra, posłużą nam za konstrukcję. W kantówkach zrobię wręg na blachę oraz wręg na lamelę, tak żeby to ładnie się komponowało i żeby można zamocować całość na wkręty i przymocować blachę. Zaraz zobaczycie, o co chodzi. Tu ja jeszcze oczyściłem wręgi strugiem. No i przechodzę do cięcia blachy. Używam nożyc pneumatycznych. Blachę, jakieś odpady mam po wędzarni, którą robiłem dużą, więc stwierdziłem, że je wykorzystam w miarę możliwości. No, zwykła czarna blacha, nie można używać ocynku. Oczywiście wyczyszczę, odtłuszczę. Użyję też denaturatu, żeby nie używać jakichś śmierdzących acetonów czy czegokolwiek innego. Denaturat chyba jest najlepszą opcją. No i następnie, jak wspomniałem, do kantówek od środka mocuję blachę. Zostawiam trochę miejsca z drugiej strony na ocieplenie. Zobaczycie później, jak będę ocieplał wędzarnię, jakie to ma zastosowanie.
Oczywiście wkręty używam nierdzewne, staram się, żeby w wędzarni było jak najmniej albo w ogóle ocynku. Ocynk pod wpływem temperatury wydziela niebezpieczne substancje. I kolejny etap to będzie zbudowanie podłogi. Tutaj wyrównuję strugiem, tak żeby się ładnie licowało. Takie jakieś miałem odpady deski podbitkowej. Tu na górze przykręcam takie listewki wspierające za pomocą otworów kieszeniowych. Miałem jeszcze jakieś dwie stare płytki gresu, stwierdziłem, że na podłogę wytnę i wkleję je. Wkleję na silikon. W ogóle się zastanawiam, czy w swojej dużej wędzarni też nie wyłożyć płytek. Jest to potem łatwiejsze w umyciu, wyczyszczeniu niż taki beton. No ale tutaj miał drewno, więc cały kapiący tłuszcz, czy woda ociekająca przy suszeniu, no wsiąkałaby w to drewno, więc pewnie by się zaczęło za jakiś czas psuć albo jełczeć, śmierdzieć, więc wolę mieć właśnie tutaj wyłożone płytkami. Przykleję je na silikon. Silikon jest właściwie bezpieczny w takich zastosowaniach, jest odporny na wysoką temperaturę oraz raczej nie jest szkodliwy. No i tutaj jeszcze zamocowałem już grzałkę. Grzałka od Mikrofali, jakąś używkę kupiłem na aukcji. I przechodzę do zrobienia dźwików. Oczywiście dźwiki też z jednej strony blacha, potem ładnie listewki. Od frontu będą lamele dębowe, a w środku wełna mineralna. No i na dźwigach sobie jeszcze laserem wypalę swoje logo. Tutaj jeszcze małe wykończenie frezem zaokrąglającym kantówek. To już chyba nie będą kantówki. I wykończę tylko z zewnątrz olejem tikowym. Należy pamiętać, żeby w środku wędzarni, jeżeli jest drewno surowe, żeby nie zabezpieczać niczym. W wędzarni można użyć tak naprawdę dowolnego drewna, jeżeli zostanie opalone lub dobrze wygrzana wędzarnia i okopcona. Nawet jeżeli jest sosnowe, w środku obitka, nie powinno być z tym problemu. Ważne, żeby to nie było drewno impregnowane, ani w żaden sposób lakierowane, malowane, no bo farba pod wpływem temperatury na pewno będzie wydzielać niebezpieczne substancje, więc drewno może być w wędzarni tak naprawdę, tak jak wspomniałem, dowolne. Dobrze jest, jak jest liściaste, iglaste na początku może przy pierwszych wędzeniach dawać specyficzny posmak właśnie drewna iglastego. Czasem te wędzonki wychodzą kwaśne, ale nawet w niektórych krajach się wędzi się też drewnem iglastym. W sumie jałowiec to też jest drewno iglaste, a czasem się też używa do wędzenia. No i przechodzę do montażu okuć. Tak, jakieś znalazłem na Allegro. Ładne, ozdobne. Stwierdziłem, że będą fajnie pasować. Tutaj już zamocowałem elektrykę do grzałki. Sprawdzam temperatury, jakie są na zewnątrz, jaka jest w wędzarni. Starałem się to zrobić w miarę bezpiecznie. Potem jeszcze próbówką sprawdziłem, czy nie ma w żadnym miejscu przebicia na blachę. Wiadomo, to jest jakaś grzałka używana, lepiej to sprawdzić. Podotykałem w kilku miejscach, nie powinno być problemu.
próbówka jest sprawna, powinna pokazywać naszą fazę. Tutaj nic się nie dzieje, grzałka grzeje, więc myślę, że jest bezpiecznie. No tutaj jeszcze taki wgiąłem kawałek elementu z blachy, tak żeby wełna nie dotykała się tych rzeczy. Ja wiem, że wełna nie jest palna, ale to już dla własnego sumienia tak zrobiłem. I przed dodaniem wełny jeszcze robię nawierty na śruby, które będą służyły do mocowania dachu, do tego uchylania. Robię to od środka, po prostu śrubą M6 przykręcam tutaj i w ten sposób tutaj będzie się to uchylało. Zaraz wam to pokażę. No oczywiście boczki, tak jak wspomniałem, lamele, do środka wełna mineralna i tak każdą stronę będę wykańczał. Ważne jest, żeby wędzarnia była ocieplona, mniejsze zużycie energii i lepsza, stabilna temperatura. Jeżeli byśmy nie mieli ocieplonej, no to jakikolwiek powiew wiatru, zmiana temperatury, no nam się wychładzała. No i oczywiście też byśmy mieli problem, żeby wędzić, jak temperatury na dworzu są niskie. Ja tę wędzarnię będę używał tak doraźnie, więc gdzieś tam będę ją wystawiał. Uważam, że warto ocieplić wędzarnię. A wełna mineralna jest spoko, bo nie jest to materiał palny. I tak samo daszek, też wełną mineralną i lamele. No i teraz mocuję okucia do uchylania daszka. No i widzicie, w ten sposób będę po prostu mógł sobie sterować ilością dymu w wędzarni. Zaolejowałem dźwigi i boki dębowe, tak żeby się odróżniały. Tutaj jest olej taki zwykły do mebli ogrodowych, niebarwiący, żeby ładnie to kontrastowało z elementami sosnowymi, które są takie powiedzmy czerwonawe, bordowe. Lepiej to widać na żywo, ale fajnie to kontrastuje. Mam nadzieję, że się podoba. A jeżeli chodzi o uszczelnienie wędzarni, to użyłem takiego zestawu naprawczego do kominków i zarówno uszczelniłem dźwigi, jak i górę. Ma to głównie za zadanie, żeby ciepło tak szybko nie uciekało na początku, zwłaszcza jak wędzarnia jest zamknięta i ją nagrzewam, no bo przez wszystkie szczeliny gdzieś tam to ciepło by uciekało. Tak naprawdę nie ma potrzeby uszczelniania, no bo to dym, tak? To po prostu dajemy więcej dymu i tak ten dym gdzieś musi uciekać i tak. Ale ja ze względów właśnie takich ekonomicznych, lepiej żeby to było uszczelnione, wtedy lepiej będzie trzymało temperaturę. Już widzicie, w środku też zamocowałem listewki sosnowe na półeczki. Tutaj mocuję zawiasy do uchylania daszku. Takie proste, małe zawiasy, nic wykwintnego. W ten sposób będę mógł sobie sterować ilością dymu w wędzarni. I czas zamocować akcesoria. Tutaj mocuję dymogenerator, po prostu wywiercona dziura i taka ze sklejki zamocowana podstawka. Tu wygiąłem kawałek blachy. Będzie to blacha, na którą będę mógł zamocować sterownik do temperatury oraz pompki. Jest to sterownik od Grindfadera, czyli od kociołka warzelnego automatycznego. Tu widzicie otwór do sondy temperatury. No i w ten sposób to wygląda. Tu jest zawieszona ta pompka akwariowa, o której mówiliśmy wcześniej. I w ten sposób tutaj mamy całe praktycznie sterowanie wędzarnią w jednym miejscu.
To jest taki pierwszy wygrzew, no chyba w 80 stopniach i z dużą ilością dymu, tak żeby te listewki sosnowe, które są jako półki, żeby to wszystko ładnie opalić, ewentualne jakieś zanieczyszczenia, nie wiem, czy jak blacha była, czy ewentualnie cokolwiek by tam było, to w tym pierwszym wygrzewie, takim porządnym, gorącym, no na pewno gdzieś tam się to ulotni, więc kilka godzin nawet to wygrzewałem, tak żeby mieć pewność, że to co jest już w środku, to już się tego pozbędziemy. No tu oczywiście też taką blachę nad grzałkę nierdzewną, tak żeby jakiekolwiek skropinki, które skraplają, żeby nie spadały bezpośrednio na grzałkę, tylko właśnie na tą blachę. No i tak wygląda proces budowy wędzarni. Mam nadzieję, że pomysł na dymogenerator Was zaciekawił. Uważam, że to całkiem dobre rozwiązanie. No jest to prawdopodobnie wykonane z jakiejś stali nierdzewnej, takiej dosyć cienkiej, więc myślę, że na kilkanaście wędzeń pewnie starczy. Nie wiem, jak to dalej się będzie zachowywać. W każdym razie nie widzę tutaj jakichś problemów z rdzewieniem czy czymkolwiek, więc myślę, że jakiś czas wytrzyma. Koszt 20 zł, myślę, że warto nawet na kilkanaście wędzeń. Generalnie taki dymogenerator powinien być zrobiony z grubszej blachy, powiedzmy z 2 mm, co najmniej, milimetr. No tak, żeby to tam nie skorodowało po czasie, no bo wiadomo, od gorącego się ta blacha będzie zużywać, mimo że jest nierdzewna, pewnie gdzieś będą jakieś przeżarcia. No i tyle. Dzięki za uwagę. Dzięki za subskrypcję, bardzo mnie to motywuje, że idziemy do przodu, że rośnie kanał. Myślę, że więcej takich tematów ciekawych o dymogeneratorze czy zrób to sam będzie na kanale, więc pamiętaj zostawić łapkę w górę, zasubskrybować kanał, dzwoneczek, to Cię nic nie ominie i do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!